Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Orędzie Jezusa Chrystusa, przekazane na czasy ostateczne, do Luz de Maria de Bounie. Umiłowane dzieci, kocham was, jeszcze raz odwołuję się do uczuć i do miłości, którą każdy z was wyznaje wobec mnie. Narodziliście się w moim krzyżu chwały, narodziliście się z mojego boku. Moje mistyczne ciało, które kocham, jest tym, które zwołuję dzisiaj, abyście całkowicie zjednoczeni ze mną i z moimi prośbami, objęli mój krzyż z miłością, unieważniając całkowicie wasze egoistyczne pragnienia, a w zamian za to umieścili prośby moje i mojej matki. Każdy z was jest świątynią mojego świętego ducha. Dzisiaj w tej chwili nie chcę świątyń z kamienia, nie chcę serc z kamienia, chcę serc z ciała zmiękczonych moją najcenniejszą i odnawiającą krwią, abyście chcieli walczyć, abyście oddali się całkowicie, aby być żywymi świadectwami mojej nieskończonej miłości. Chcę świątyń, które wypełniają moje przykazania, świątyń, które kochają, świątyń, które są miłosierdziem, świątyń w duchu i w prawdzie. Umiłowane dzieci, ileż to próśb z nieba na przestrzeni wieków, a człowiek nie słuchał. W tej chwili, gdy zbliża się wypełnienie jeszcze jednego cyklu tego pokolenia, wzywam was z całą moją miłością do przemiany wewnętrznej, każdego z was, jako członków, którymi jesteście w moim mistycznym ciele. Odnawiajcie się od wewnątrz, gdyż nie możecie dać tego, czego nie macie w środku. Odnawiajcie się miłością i wysyłajcie emanację błogosławieństwa na całą ludzkość. Człowiek zatrzymuje moje nauki dla siebie, zatrzymuje miłość, miłosierdzie i przebaczenie dla siebie, nie dzieląc się tymi darami z innymi, a to nie jest właściwe zachowanie dla tych, którzy naprawdę mnie kochają. Ja nie zatrzymałem niczego dla siebie, oddałem wszystko za każdego z was. Przywołuję moje mistyczne ciało do tej przemiany, z siłą i z mocą. Nie zatrzymujcie dla siebie miłości, którą ofiarowuję, dajcie ją waszym braciom i siostrom, a tam rozpocznie się wewnętrzna przemiana, gdy zapomnicie o sobie i będziecie żyć dla waszych braci i sióstr i dla wypełnienia mojej woli. Ziemia obraca się szybko, chcę spotkać oczyszczone dzieci, które odpowiedzialnie dzielą się miłością, która was przyjęła i która zapewniła to, czego potrzebowaliście. Umiłowane dzieci, moje serce jest smutne, jest przytłoczone. Widzę ziemię i widzę ze smutkiem. Szukam dusz, a jest ich niewiele, które dają światło, jest ich niewiele, które utrzymują zapaloną lampę. Jak wiele niewinnych osób błąka się po ulicach. Ileż niewinnych jest poddawanych obrazom i pogardom. Ileż zabójstw na świecie z powodu nieświadomości daru życia. Ze smutkiem patrzę na tę moją ziemię, gdzie moje dzieci mnie wygnały. Widzę to i zstępuję, pukając do wszystkich drzwi waszych serc, a wy zamykacie je dla mnie nieustannie. Moje dzieci uważają, że jestem głupi, absurdalny, niemodny i odsuwają mnie na bok. Przemawiałem do mojego ludu i kiedy mówię do nich ostrzegając ich, wieża Babel, którą budują rośnie, jedynie z chęci uciszenia mnie. Dzieci, nie lubicie prawdy, prawda wam nie odpowiada. Potężni powstają, jedni rozpowszechniają zło w różnych formach, jedni za pomocą broni, inni zaciemniają umysły młodzieży, jeszcze inni utrzymują kontrolę nad narodami i dominują poprzez pieniądze. Umysły ludzi, moje dzieci, są zaciemniane, przygotowując je do masowej kontroli, jaką Antychryst ma w swoich rękach, i jego zastępy, które są już tutaj na ziemi, przygotowując drogę dla niego, aby przyszedł posiąść to, co moje. Mody nie są zgodne ze skromnością, moralnością, porządkiem czy dobrem. Ziemia znów będzie ciemna, jak serce tych,
którzy są moi w tej chwili. Powołałem was do miłości, aby zniszczyć zło. Wy obstajecie przy obojętności, przy nietolerancji i żyjecie pozorami. Wzywam was, abyście byli prawdziwi, abyście nie byli chrześcijanami z nazwy, ale abyście byli moimi umiłowanymi w duchu i prawdzie. Prawda jest niezwykle ważna dla moich dzieci. Ja głosiłem, głoszę i będę głosił prawdę i pragnę, abyście byli prawdziwi, abyście głosili prawdą i aby ona zamieszkała w każdym z was. Ukochane dzieci, zbliża się oczekiwana chwila, nie wahajcie się powrócić na drogę. Traktujcie nadchodzące chwile poważnie, bo potem będziecie lamentować i upłynie czas, który już nie jest czasem, obecna chwila. Dzisiaj człowiek nadużywa tej woli, nadużywa mojego miłosierdzia i nadużywa tej chwili, odmawiając powrotu na prawdziwą drogę. Kochajcie matkę moją, nie pogardzajcie jej wezwaniami, bo ona pielgrzymuje z miejsca na miejsce, wzywając was i zapraszając do nawrócenia. Moi umiłowani, nie słuchajcie tych, którzy mówią wam, że wielkie oczyszczenie nie zbliża się, ponieważ grzech człowieka, jego złe postępowanie i nieposłuszeństwo są tym, co przyciąga oczyszczenie. Ja jestem miłością i miłosierdziem, ale jestem też boską sprawiedliwością. Przygotujcie się duchowo, odnówcie swoje zmysły. Jakże grzeszycie waszymi oczami, waszymi myślami i tym wielkim darem mowy. Moi umiłowani, ziemia będzie konwulsyjna, wody będą skażone i mój lud będzie bardzo cierpiał. Człowiek odrzuca wszystkie moje wezwania i przywołuje antychrystów, z którymi współistnieje w tej chwili. Antychrystami modernizmu są ci, którzy podkopali serce moich dzieci, antychryst nowej technologii, antychryst telewizji, która zaszczepiła brak szacunku dla daru życia, antychryst kina, które ośmieliło się nawet szydzić z mojej bolesnej męki. Antychryst niegodnej mody, antychryst, który zanieczyścił żywność tak, że moje dzieci chorują, nie zauważając tego. O jakże moje serce boli. Jakże moje serce boli przed tak wielkim zaprzeczeniem uznania, że żyjecie wśród wielkich grzechów. Jak bardzo grzech nadobfituje, że z wielkim lekceważeniem nazywacie aktualizacją moralności chrześcijańskiej i powszechnym postępowaniem, według tej chwili, którą żyje to obecne pokolenie. Do was, mój ludu, wzywam was szczególnie w tym okresie Wielkiego Postu, abyście z najgłębszej głębi waszej istoty ofiarowywali i emanowali błogosławieństwem dla całej ludzkości i dla całego stworzenia. Ta chwila jest decydująca. Bądźcie wierni, głoście prawdę, nie dajcie się zwieść, ponieważ diabeł przygotowuje poprzez oszustwo prezentację swojego pomiotu, swojego protegowanego, mistrza kłamstwa, który przyjdzie, aby osłabić mój lud. Módlcie się, mój ludu, módlcie się. Całe stworzenie było splecione z człowiekiem, a dzisiaj stworzenie nie widzi człowieka w ten sposób, lecz przeciwnie, boi się sposobu działania człowieka. Wzywam was z mojego krzyża chwały, abyście uwolnili się od egoizmów, od niewłaściwych działań, od złych myśli i wzywam was do zebrania się od wewnątrz w całkowitej i absolutnej ciszy, abyście pozwolili sobie mnie usłyszeć i abyście odnowili i przekształcili wasze serce z kamienia w serce z ciała. Powtarzam, nie chcę kamiennych świątyń. Każdy z was jest świątynią mojego Ducha Świętego i chcę żywych świątyń, które dają świadectwo, że w nich mieszkam. Siła osoby wierzącej jest warta siły milionów. Błogosławię was w szczególny sposób w tym okresie wielkopostnym, szczególny sam w sobie i z powodu wydarzeń. Błogosławię wszystkich, którzy czytają to, moje słowo, z miłością i pieczętuję ich moją krwią przenajdroższą. Kocham was,
Jezus.